Zauważyłem ostatnio, Kamilu, że rozdajesz bitcoiny. Authenticator masz? A co to? BHP kryptowalut. Maile. Najczęściej hakowane. Dlaczego to powinno być poza giełdą? Trzymanie środków na giełdzie jest równoznaczne z tym, jakby się trzymał po prostu u kogoś, tak? W kieszeni. Nie nazywajmy tego maila inwestuję w kryptowaluty. Pojawiają się boty, które szybko kopiują mój profil. Ja tobie chcę wysłać, dajmy na to 3 etery. I Ja chętnie. 16 000 obserwujących w tym momencie kosztuje jakoś 100 zł, więc my możemy sprawdzić, ile ten haker zarabia na tym, nie? To są miliony dolarów. Gościem dzisiejszego odcinka jest Kamil Jarząbek, ekspert od kryptowalut, który w prosty i przystępny sposób przekazuje wiedzę za pomocą swoich mediów społecznościowych. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś gościem po raz kolejny Kamil Jarząbek. Cześć Grzegorz. Grzegorz, tak. Cześć wszystkim. Grzegorz, tak. Kamil Jarząbek, czyli kryptowaluty, tak? Myślę, że wielu ludziom się kojarzysz i takie pierwsze skojarzenie Kamil albo Jarząbek, kryptowaluty. I dziś o tych kryptowalutach będziemy rozmawiać, ale ja to zawsze tak ładnie mówię, po mojemu zaocznie. Czyli nie wprost, ale trochę dookoła, bo skupimy się nie będziemy mówić o tym, w co inwestować, dlaczego, jak rynek rośnie, czy nie rośnie, czy mamy bezce i tak dalej, tylko skupimy się na temacie mniej popularnym, ale myślę, że najważniejszym, a mianowicie o bezpieczeństwie i o takim przygotowaniu się w ogóle do inwestycji, gdzie inwestować, w jaki sposób te środki trzymać, co z nimi robić. Czy takie BHP? Takie BHP, może być. BHP kryptowalut, to będzie nasz tytuł. Może zobaczymy, czy się zgodzi nasz szef. Pozdrawiamy cię, szefie, kimkolwiek jesteś, szef YouTube'a. Dobrze, to konkrety. No, żebyśmy nie nagrywali, nie rozciągali tego długo, tylko po prostu odpowiedzieli sobie na pytania dla osób, które albo jeszcze nigdy nie inwestowały, albo już zainwestowały i mogą tą wiedzą zabezpieczyć to, co już mają. No to pierwsze pytanie. Okej. Pierwsze pytanie. Giełd jest sporo. Ja słyszałem o różnych giełdach, które upadły albo się zamknęły, albo nie pozwalają tych pieniędzy wypłacać. Gdzie? Gdzie kupować? To jest pierwsze moje pytanie. Czy są jakieś, nie wiem, 2, 3, 5 giełd, które możesz polecić i na pewno tam jest bezpiecznie? Okej, to tak konkretnie, bez wchodzenia w szczegóły. Binance, Crypto.com, Coinbase. Z naszego polskiego rynku powiedziałbym Kanga. Ja wszystkich nie znałem, też mogę powiedzieć, że też się uczę, więc dobrze. Ja korzystam z 2, ale chciałem zapytać dalej. Czyli kupujemy sobie na takiej giełdzie i jakie są zagrożenia, które ty widzisz w twoim doświadczeniu albo faktycznie osób, którym ty pomagasz w takich podstawowych krokach, że ktoś sobie założy to konto albo po prostu nawet zwykłym przelewem, bo można przecież bardzo łatwo kupować, to jakie ludzie robią takie błędy, które sprawiają, że już nie da się tego odwrócić i pieniądze znikają? Wiesz co, jakby takim podstawowym w ogóle błędem jest to, że zakładamy, na każdej z tych giełd trzeba założyć konto na maila. I teraz mało kto mówi o tym, że maile na domenach WP, O2, był jeszcze jeden jakiś taki popularny polski, ale mniejsza z tym, że to są bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne maile, najczęściej hakowane, najczęściej przejmowane, nie ma tam jako takich zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i od razu odradzam, jeżeli masz maila na WP, teraz jeszcze WP nas, wiesz, będzie ścigało za to, a nie, chodzi o to, że warto jednak poczytać sobie o tym bezpieczeństwie, no i przejść na gigantów tego rynku. Ja uważam, że jakby Gmail googlowski jest bardzo solidny. Jeżeli wejdziemy sobie tam jeszcze zabezpieczenie i tak dalej, to naprawdę solidnie można pozabezpieczać. A dodatkowo jest jeszcze taki mail Proton Mail i to są 2 takie skrzynki, które gdzieś zarekomendowałbym. Więc warto nawet przed samym założeniem konta zrobić ten krok wstecz i założyć specjalnie sobie nowego maila. Takiego maila typowo inwestycyjnego, żebyśmy, nie wiem, historię rozpoczęli, wpisali sobie może, to będzie kolejne pytanie, bo właśnie, czyli zakładamy sobie maila, jeśli nie mamy na Gmailu, to stwórzmy sobie tego Gmaila pod faktycznie inwestycje, żeby to było bezpieczne. Dobra. No i nie nazywajmy tego maila inwestuję w kryptowaluty, nie? Jakby chodzi o to, że totalnie tak bardzo tradycyjnie warto go nazwać, bo są też ataki kierunkowe. Jeżeli nazwiesz swojego maila inwestuję w kryptowaluty, no to szansa tego, że zostaniesz taki ukierunkowany na to i zaatakowany, no jest znacznie większa. Czyli jeśli mamy swoje hasła do giełd czy do innych kryptowalutowych portfeli, to nie nazywamy pliku
hasła do kryptowalut. Nie. Rozumiem. No. Okej, no tak sobie pomyślałem, że Jasne. tak Właśnie to jest dobre porównanie. może być. Dobra, czyli giełdy mamy. Tutaj hasło do konta, no, wiesz, tak podpisz folder. No myślę, że temat w ogóle takiego cyberbezpieczeństwa to jest potężny temat związany właśnie z tym, co mamy na swoich telefonach, co mamy na swoich komputerach, czy prywatnych, czy firmowych. Każdy z nas ma konto bankowe, kilka kont pewnie gmailowych i kilka bankowych. Gdzieś trzeba te hasła pamiętać. Często trzeba je zmieniać. Najlepiej jak one by były inne na każdym. To jest też dywersyfikacja takiego bezpieczeństwa. No, myślę, że głęboki temat, który może kiedyś będziemy tak rozkładać na czynniki pierwsze, może z kimś mądrzejszym ode mnie, może z kimś z bankowości jakiejś takiej cyfrowej. No to jest przeogromny temat, ale bardzo ważny. No to wróćmy do tych podstaw. Czyli giełdy już znamy. Wiemy, że warto mieć ten mail bezpieczny. Wiemy, że plik nie powinien się tak nazywać. To kolejna rzecz. Znam sporo osób, ty myślę, że jeszcze więcej, dużo więcej osób, które mając na giełdzie pieniądze, kryptowaluty wzrosły i oni mówią, o mam 1 000 000 złotych, mam 10 milionów, 100 milionów, obojętnie, ale ktoś ma dużo kasy. I ja usłyszałem później od mądrzejszych ode mnie, to było chyba 3 lata temu pierwszy raz. Nie wiem, czy ty mi to powiedziałeś, czy mi powiedział to Phil w jakimś filmie. Do momentu, kiedy te pieniądze nie są u ciebie, a one są na giełdzie, to one nie są twoje. Zgoda. I wtedy to było dla mnie, jak? To gdzie one mają być? I wtedy u mnie pojawił się pierwszy raz, to było 3-4 lata temu, hasło Ledger, czyli jakiś portfel bezpieczny. I tutaj chciałbym poruszyć taką kwestię. Ilu z nas, napiszcie w komentarzach, chociaż ci, którzy mają na giełdach, pewnie będą się wstydzić napisać, że dalej ta kasa duża jest na giełdzie, a nie jest na Ledgerze. Dlaczego to powinno być poza giełdą i jak to zrobić? Jakie są te pierwsze kroki? Tutaj też warto jeszcze zrobić krok wstecz i powiedzieć o tym, bo powiedzieliśmy o tym, że warto założyć maila konkretnego, ale warto też skupić się na odpowiednim zabezpieczeniu swojego konta na giełdach. Bo tam są takie zabezpieczenie typu podwójna weryfikacja, czyli aplikacja zewnętrzna, która generuje nam co jakiś czas kody. Authenticator. Tak. I my ten kod musimy wpisać wtedy, jeżeli chcemy się zalogować. Super fajne rozwiązanie, z którego warto korzystać. Warto z tego korzystać, warto o tym mówić. Niestety nadal się zdarza, że nawet moi znajomi, którzy trzymają na giełdach dziesiątki tysięcy, setki nawet tysięcy, ja im mówię, Authenticator masz? A co to? Nie? Rozumiesz? Jakby pojawiają się takie abstrakcyjne sytuacje, więc warto się skupić na tym, warto naprawdę, bo to podwyższa ten poziom bezpieczeństwa bardzo, bardzo mocno. A teraz już odpowiadając na twoje pytanie, trzymanie środków na giełdzie jest równoznaczne z tym, jakbyś je trzymał po prostu u kogoś, tak, w kieszeni. Dlaczego tak jest? Dlatego, że giełda jest bezpośrednio, jest centralizowaną firmą, która umożliwia nam wymianę tymi kryptowalutami, więc my musimy je tam przesłać. Oni na czas tej naszej wymiany je przechowują. Jeżeli bitcoina na Ethera zamienimy, to mamy Ethery, ale nadal u nich, więc jeżeli chcemy mieć faktycznie u siebie w swojej kieszeni, no to musimy je wypłacić z tej giełdy. No i tutaj wspomniałeś o portfelach sprzętowych. To są portfele, które fizycznie potrzebują potwierdzenia, że tak, my wysyłamy taką, a nie inną transakcję na dany adres i musimy to kliknąć. Czyli nie ma możliwości, że ktoś nam przejmie zdalnie komputer, a będzie chciał wysłać nasze bitcoiny z naszego portfela gdzieś na swój adres. I tak musi fizycznie kliknąć na dany portfel, czy na dany ten fizyczny portfel. No i ten Ledger Trezor to jest urządzenie, ale taki pendrive, który przychodzi do nas i przy każdej transakcji, która wychodzi z naszego adresu, pojawia się potwierdzenie tej transakcji, czyli czy na pewno chcesz wysłać daną ilość na ten adres, are you sure, tak? Czy jesteś pewny? Tak, jestem pewny, klikam fizycznie i wtedy wychodzi. Dlatego to jest takie bezpieczne, tak? To nie polega na tym, że po prostu klikamy sobie na myszce i to tyle. Fizycznie w tym naszym prawdziwym, offline'owym świecie musimy to kliknąć. Czyli musimy sobie kupić sprzętowy portfel, czyli ten taki pendrive, bo to faktycznie wygląda tak jak pendrive. Kiedyś też nie wiedziałem, bo się uczyłem. Już od kilku lat mam. I pytanie kolejne związane z Trezorem lub Ledgerem, bo to są, żebyśmy wyjaśnili, to są po prostu konkurencyjne firmy, ale działa to podobno. Ale tak samo to działa. Okej. To teraz co się stanie, jeśli my tego Ledgera zgubimy? Czy to jest koniec? No i tu pojawia się jedna z najważniejszych rzeczy, jedna z najważniejszych, najprostszych, a tak często zapominanych rzeczy. To jest tak zwany
nasz własny private key, czyli nasz prywatny klucz, który znamy tylko my i którym otwieramy ten portfel. Bo to jakby największa... W czym mają ludzie przede wszystkim problem? Ludzie mają problem z tym, że jak kupują tego Ledgera czy tego Trezora i mają fizycznie to urządzenie, to myślą sobie, okej, to teraz działa to tak, że te wszystkie kryptowaluty są zapisane na tym pendrive'ie, na tej pamięci, a to w ogóle tak nie działa. Blockchain działa w taki sposób, że my tak naprawdę te nasze kryptowaluty, nasze bitcoiny, etery mamy zapisane w jakimś miejscu na blockchainie, a to nasze urządzenie, które jest tym kluczem do tego miejsca. I to nie polega na tym, że to jest zapisane na pamięci tego urządzenia, czyli gdziekolwiek je teraz zgubimy, to po prostu one się gubi. To polega na tym, że to jest taki klucz. To jest klucz do tych drzwi, żeby znaleźć nasze miejsce na tym blockchainie, gdzie są przechowywane nasze kryptowaluty. Mam nadzieję, że to w miarę prosto powiedziałem. Bardzo prosto, bardzo. Bo to jest super, super istotne. Czyli teraz, jeżeli zgubisz swojego Ledgera, Trezora, nie ma tragedii, ale właśnie, to jest ale. Tragedia jest wtedy, gdy nie zapisałeś swojego private key. Bo ten private key to jest właśnie w private key, czyli czasami mówi się phrase seed, to jest jakby, to są słowa, losowo wybrane 24 słowa bardzo często, które pomagają odtworzyć twój portfel, odtworzyć twoje miejsce w tym blockchainie. I teraz prosta sytuacja, żeby to jak najbardziej zobrazować. Kupujesz Ledgera, przysłałeś sobie z giełdy właśnie na swój adres połączony z tym Ledgerem, masz te kryptowaluty tam bezpiecznie, wszystko jest ok. I teraz dwa przypadki. Jeżeli nie zapisałeś swojej frazy seed, swojego private key i zgubisz tego Ledgera, to jest przechlapane, jakby to tracisz dostęp. Ale jeżeli masz tą frazę seed i twój Ledger się zgubi, zniszczy, cokolwiek, ktoś ci go zabierze, a jeżeli masz tą frazę seed, te private key, to zamawiasz kolejnego, wpisujesz tą frazę seed, czyli te 24 słowa i okazuje się, że trafiasz do tego samego miejsca w tym blockchainie, w którym czekają na ciebie twoje kryptowaluty. I to jest ta cała magia, czyli ta niezwykle ważna, najważniejsza rzecz jest to, aby zawsze zapisywać private key, albo zawsze zapisywać tą frazę seed, właśnie te słowa. 24 losowe słowa, czasami 12, bo to jest bezpośrednio to połączenie z tym twoim miejscem na blockchainie, na którym czekają twoje kryptowaluty, nie? No i tym hasłem, tym kluczem do tego miejsca na blockchainie, gdzie są nasze kryptowaluty, są te słowa, o których powiedziałeś. My sobie zapisujemy na kartce, gdzie tam nam się, czy je pamiętamy, niektórzy je pamiętają, tworzą sobie mapę myśli, historię. To jest, myślę, trudniejsze, ale zapisując, no to gdzie mamy chować taką kartkę? Czy właśnie jak zmniejszyć ryzyko zgubienia? No bo jeśli, powiedz, jak to w twojej praktyce zapisałeś to, nie wiem, na jednej kartce, czy zrobiłeś sobie kopię, schowałeś w kilku miejscach, żeby na przykład, nie wiem, to nie zostało wyrzucone z jakąś książką. No nie wiem, przykład, ja się zastanawiałem u siebie, jak to też zrobić i zrobiłem sobie po prostu 2 czy 3 kopie, ale zastanawiam się, jak inni mądrzejsi ode mnie rozwiązują to, żeby nie zgubić tej kartki, czy stworzyłeś sobie historię i nie masz kartki, tylko masz w głowie historię. Tutaj sposobów jest bardzo dużo. Ja nie chciałbym mówić o swoim z wiadomych względów, ale jedną z takich najprostszych rzeczy jest zapisanie tego na kartce w kilku miejscach. Schowanie tego w takie miejsca, które na pewno wiemy, że są bezpieczne. Tak zwana decentralizacja tych miejsc, czyli po prostu w różnych miejscach, żeby to nie było jedno, bo różne rzeczy się mogą wydarzyć, nie? To jest tylko kartka tak naprawdę. Ale co ciekawe, to też mogę powiedzieć jako ciekawostka, jest też można kupić takie kapsuły jakby z bardzo, bardzo konkretnego materiału, który jest wodoodporny, ognioodporny, może zostać zgnieciony przez walec, nie walec. Jakby naprawdę to jest bardzo solidna rzecz, solidny materiał. I tam w tej kapsule ustawiasz sobie, po prostu zapisujesz po kolei te swoje słowa takimi blaszkami, bo to jest takie zabezpieczenie, jeżeli, nie wiem, spaliłby ci się dom, tak? I nagle kartka płonie. No to płonie tak bardzo szybko, a to nigdy tobie nic się z tym nie stanie. I to jest też takie fajne zabezpieczenie. To się nazywa Crypto Steel.
warto sobie na to zerknąć. No i to są takie blaszki właśnie z solidnego materiału, które pozwalają na to, żeby zapisać te słowa jeszcze w taki naprawdę solidny sposób i nie przejmować tym, że nawet jak jakiś ogień się pojawi. Fajne rozwiązanie, o nim nie słyszałem. Dobra, no to myślę, że tutaj w kwestii zapisywania prywatnych kluczy i tego bezpieczeństwa z ledgerami chyba wszystko. Jeśli coś się przypomni, to możesz dopowiedzieć. To teraz inne pytanie, bo zauważyłem ostatnio, Kamilu, że rozdajesz bitcoiny, że piszesz prywatne wiadomości, że mają ci ludzie wysłać 1 bitcoina, a ty im za tydzień wyślesz 3 bitcoiny. No. Powiedz, o co tu chodzi? Dlaczego tak łatwą ręką rozdajesz te bitcoiny? Wiesz co, stwierdziłem, że mam tak dużo tych bitcoinów. Nie, tak naprawdę. To jest oczywiście, przede wszystkim mnie to dotyka na Instagramie, czyli pojawiają się boty, które szybko kopiują mój profil, dodają fejkowych obserwujących, że to wygląda, że jest prawdziwy Jarząbek, ma skopiowany opis, ma nawet co więcej relacje te same, ma tam 16 000 obserwujących i ludzie się zastanawiają, dobra, jak to jest możliwe? To nie jest możliwe, to musi być twoje konto, skoro masz 16 000 obserwujących. 16 000 obserwujących w tym momencie kosztuje jakoś 100 zł. I nabijają ci to bardzo, bardzo szybko. A skopiowanie profilu to jest 15 minut roboty. Czyli kopiuje ci cały profil, wbijasz tylko nazwę Jarząbek przez 2O, albo nie tak jak ja przez 3O, tylko przez 2O, albo przez 4O i tak dalej. I nagle pokazuje się idealna kopia mojego profilu, która zaczyna pisać do moich znajomych. I co więcej, to działa jeszcze w taki sposób, że jeżeli ja kogoś zaobserwuję, to ta osoba ten bot od razu też obserwuje i co więcej od razu do niej pisze. Rozumiesz? I nagle się okazuje, że jakiś mój nowy obserwujący jeszcze mnie nie znam bezpośrednio, nie wie, że takie rzeczy się dzieją i ja już do niego piszę, hej, wiesz, jakby typowa taka gadka już z kamera, czy chciałabyś ze mną zarabiać, czy chciałbyś ze mną zarabiać? Mam ciekawy sposób i ludzie mnie kojarzą z tym, że jestem związany z rynkiem krypto i otwierają się i było naprawdę sporo tragedii, że ludzie wysyłali, niektóre osoby wysyłały nawet kilka tysięcy na jakąś platformę. Bardzo często ta platforma okazuje się, że to jest bilet w jedną stronę. Wysyłasz, już nigdy nie będziesz w stanie tego wyprowadzić. Więc apel z mojej strony, ja próbuję cały czas z tym walczyć, próbuję dostać weryfikację na Instagramie, to jest cholernie trudne i cały czas pojawiają się te boty i ludzie cały czas na to się nabierają. Więc jeżeli do was piszę z jakąkolwiek propozycją, jeżeli piszę jak łamanym polskim i tak dalej, nie zwracajcie na to uwagę, naprawdę. I jeszcze myślę, jak to zweryfikować. Czy pod twoimi filmami na twoim kanale YouTube jest adres mailowy do ciebie? Jest adres mailowy, myślę, są dokładnie konta. To może być dobry pomysł, że tak. Jeśli Kamil do was pisze z propozycją biznesową i niekoniecznie chce wam wysłać bitcoina, pomnożyć waszego bitcoina za wasze $5000, ale bo te wiadomości są coraz lepsze. Ta sztuczna inteligencja, która pisze, tak. Ja to zauważyłem, bo u mnie niestety też to się pojawiło, czyli ktoś kopiując nasze konta, moje konto, twoje, udaje nas i próbuje wyłudzić pieniądze. Tak, i te wiadomości są coraz lepsze, więc naprawdę ja dostaję całe takie screeny lub filmy, gdzie widać całą korespondencję, całą tą rozmowę i można się nabrać. Naprawdę można. Tam są emocje, tam są wręcz rozkazy tego bota. To ja jestem zszokowany, w jaki sposób ten bot odczytuje wiadomości wasze, bo część ludzi odpisało. Więc jeśli będziecie mieli takie propozycje, to adres mailowy pod moimi filmami jest. Napiszcie do mnie, spytajcie mnie. Cześć Grzegorz, co z tą inwestycją? Czy na pewno ty mi proponujesz? Napiszcie do Kamila. Tak. Kamil, napisałeś do mnie na Instagramie, chciałbym zweryfikować, czy na pewno jest biznes, który razem mamy zrobić. Szkoda po prostu pieniędzy. Co więcej, pod YouTube też pewnie to się to zdarza, że na YouTubie też w komentarzach odzywają się bezpośrednio z numerem WhatsApp i tak dalej, nie? Tak, jest numer, normalnie napisz do mnie na WhatsAppie, mam super propozycję, coś nowego, jesteś pierwszy, więc warto działać, bo jutro może już tematu nie być. Ta chciwość, taka chęć zysku, zaufanie na pewno do ciebie, do mnie jest wykorzystane na najwyższym poziomie w taki chamski sposób i mówiłeś o tych tragediach, które już dostałeś informację, że ktoś po prostu te pieniądze stracił, więc to nie jest temat, o którym my mówimy, bo hipotetycznie może się coś wydarzyć, tylko niestety już mamy informację, że ktoś się już nabrał i te pieniądze stracił. Także to bardzo ważny film, myślę. Nie ma tu fajerwerków, ale jest, myślę, taka przestroga o wasze portfele, taka troska, żebyście mądrze decydowali, jakie ruchy robicie. To też warto, coraz te jakby
problemy z tym bezpieczeństwem pojawiają się na coraz większym to poziomie. Nawet w momencie wyobraź sobie, że już są takie boty i takie jakby wirusy, które polegają na tym, że jeżeli masz to zainstalowane na komputerze, to wysyłając do kogoś transakcję, czyli ja tobie chcę wysłać, dajmy na to 3 etery i... Ja chętnie. Dogadamy się. Tu po odcinku. Okay. I nagle co się dzieje? Nagle ten wirus zmienia adres, czyli ludzie robią to mechanicznie. Kopiujesz, klikasz, wysyłasz, nie? Jakby mało kto sprawdza zawsze ten adres, czy on na pewno jest dobry. Tak. I to, co się dzieje w ostatnim czasie, to są wirusy, które jak ty skopiujesz, to on kopiuje adres bezpośrednio do tego hakera. Rozumiesz? Rozumiem. Czyli kopiujesz, wysyłasz, leci 3 etery, ale 3 etery nie w ogóle, wiesz, nie przylecą do ciebie, tylko do hakera bezpośrednio. To Kamil, przypomniała mi się sytuacja, nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, że jeśli kopiujecie numer konta i wklejacie, to przecież usuwają się 2 ostatnie lub 2 pierwsze, nie pamiętam, numery tego konta, właśnie ze względu na to, że kiedyś też takie właśnie techniki stosowano w oszustwach, przelewach bankowych, gdzie ty kopiując z maila numer konta do swojej siostry, mamy, wklejałeś i byłeś pewny, że to wklejone to jest przecież, no nie pamiętamy numerów konta, a tam się wklejał numer, który był w tak zwanym schowku i to był numer tej osoby, która chciała te pieniądze wyłudzić. Więc dlatego teraz te 2 numery, pierwsze 2 cyfry konta są usunięte, żebyśmy sprawdzili, żebyśmy dopisali je ręcznie. I jeszcze dopowiem, bo na blockchainie wszystko jest transparentne, więc my możemy sprawdzić, ile ten haker zarabia na tym, nie? To są miliony dolarów, rozumiesz? Jakby ludzie na całym świecie jakby tracą w ten sposób pieniądze, więc to jest ogromna skala. Jest tego bardzo dużo. Sami wiemy, że nie tylko jest to przez media społecznościowe, maile, telefony. Ostatnio telefony już również dzwonią. Dawid z Finansowo Zależnych, który też nagrywał taki odcinek, to mówił o tym, że do niego taki telefon był wykonany i Dawid zorientował się, że takie oszustwo jest w trakcie, jest w środku oszustwa i po prostu zaczął rozmawiać z tą osobą, bo był ciekawy tego mechanizmu i ta osoba się otwarła i powiedziała, okej, mogę ci wszystko powiedzieć. Więc znaczy wszystko, co mogę, to ci powiem. Więc tam były potężne pieniądze. Ta osoba chodziła do pracy na etat i ta praca polegała na tym, że dzwoni do osób i po prostu wyłudza pieniądze. I to była firma, która się tym zajmuje. Więc to jest potężny biznes. Jak mówisz, że blockchain jest tak transparentny, że można sprawdzić kto i ile przesłał, więc jakie to są kwoty. I jeszcze na sam koniec powiem, że musimy kończyć. Chciałbym tutaj bezpośrednio zwrócić się, że dochodzą mi słuchy, że coraz częściej w firmach pojawiają się osoby, które za 10 000 złotych uczą kryptowalut. Rozumiesz, że ktoś do ciebie przyjeżdża, opowiada bajeczki o kryptowalutach i nagle pokazuje tobie podstawowe rzeczy, czyli jak założyć portfel i tak dalej i kasują za to 10 koła i tak nawijają makaron na uszy i coraz częściej to jest gdzieś tu właśnie też w naszych terenach, więc nie dajcie się na to nabrać. O tym nie słyszałem. Nie dajcie się na to nabrać. Coś nowego. Znaczy, to jeszcze nie ostatnia kwestia, bo jeszcze mam jedno pytanie. Jeszcze jedno, myślę, że ważne, bo dzisiaj przecież w świecie wszechobecnych telefonów wiele osób ma portfel na telefonie. I chciałem jeszcze o to zapytać. Jeśli zakładamy portfel na telefonie, mogłoby się wydawać, że nie mamy tego na giełdzie, no bo możemy sobie ściągnąć jakiś po prostu wallet jako aplikację i mieć tam również swoje kryptowaluty. Jak tu wygląda kwestia bezpieczeństwa? Kilka takich rzeczy, Kamil, też podstawowych. Jakie błędy, co się stanie, jak telefon zgubimy, jak to zabezpieczyć? W przypadku mobilnego walletu a sprawa jest równie prosta. Jeżeli, znowu higiena BHP, czyli jeżeli zainstalujesz sobie swój portfel na telefonie i zapiszesz private key, zapiszesz ten seed, jesteś bezpieczny, no bo to znowu jest jakby taka nakładka znowu do tego miejsca w twoim blockchainie. Więc instalując portfel na telefonie, zawsze od razu warto zapisać ten seed, ten private key, zapisać sobie to na kartce, no i normalnie korzystać, ale ja też uczulam na to, żeby nie wrzucać dużych środków na telefon, no bo to różnie może się wydarzyć, różne rzeczy mogą się stać. Bardziej traktować wallet na telefonie jako taki bardzo szybki wallet do jakichś tam prostych aktywności, nie trzymać tam całego swojego majątku. Myślę, że to jest ostatnie pytanie, które dzisiaj chciałem zadać. Dajcie znać w komentarzach, czy się czegoś dzisiaj nauczyliście w kwestii bezpieczeństwa w świecie kryptowalut, bo pojawiło się tutaj dużo doświadczenia z Kamila strony. Napiszcie, jakie mieliście problemy albo jakich słyszeliście, no i czego jeszcze nie poruszyliśmy. Jakie sytuacje takie niebezpieczne w tym cyberświecie się pojawiają i jakie znacie, żebyśmy my i nasi inni widzowie przeczytali i byli czujni, żeby tych pieniędzy po prostu nie tracić. Tak, to doświadczenie jest bardzo ważne, nie? Jakby
Jeżeli widzowie tutaj byliby w stanie opisać swoje doświadczenia jakieś tego typu, jak Tak. zostali oszukani albo jak prawie zostali oszukani, to by była świetna baza wiedzy. Tak, to myślę, że to jest bardzo ważne. Oby jak najmniej takich odcinków i tych sytuacji i tych doświadczeń pisanych w komentarzach, ale jeśli one już się wydarzyły, to podzielcie się z nimi, żeby inni się nie nabrali, bo podaliśmy tych przykładów dzisiaj, myślę, bardzo dużo, żeby być po prostu czujnym i mądrze decydować o tych naszych ruchach. Dziękuję, Kamil. Dziękuję również, dziękuję. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.